Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna. Water. Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Stuta Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpa Tarivasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Tonight we can read from Bhagavad Gita, chapter 7, text 25. Dzisiaj możemy przeczytać z Bhagavad Gita, z rozdziału 7, tekst 25. This chapter is entitled Knowledge of the Absolute. Rozdział ten jest zatytułowany Wiedza o Absolucie. So the Absolute is not impersonal. It can take the initiative. Absolut nie jest bezosobowy. On może podejmować inicjatywę. Only a person can take the initiative. Tylko osoba może podejmować inicjatywę. Has a will and thinking and feeling. Ma wolę, pragnienie, uczucia. So we have thinking, feeling and willing. I my też mamy myślenie i czucie i wolę. And we all appreciate that. I wszyscy to doceniamy. In ourselves and in others. Zarówno w samych sobie i w innych. How can we presume to think that God doesn't have what we, the creation, has? Jak możemy więc tak myśleć czy wnioskować, że Bóg, który jest źródłem, miałby nie posiadać tego, co posiada Jego stworzenie? So this is the definition of God. He's the cause of all causes. So if He's causing personality to come in the living entities, then how can He be lacking in that? Więc taka jest właśnie definicja Boga, że Bóg jest źródłem, przyczyną wszystkich przyczyn. Jeśli więc On tworzy stworzenie, które posiada osobowość, czy tak, to jak On sam mógłby tego nie mieć? So because He's a person and He has likes and dislikes, there are certain things that He doesn't like that we should avoid. I ponieważ jest osobą i ma swoje upodobania, ma swoje lubię i nie lubię, są pewne rzeczy, których chce, żebyśmy unikali. The things that He doesn't like are sometimes called sin. Rzeczy, których On nie lubi, czasami nazywane są grzechem. Just like in the main religions of the world, there's a concept of sin. Things that are pleasing to God, not pleasing to God. Tak jak w większości, w głównych religiach na świecie, jest koncepcja grzechu, rzeczy, które nie zadowalają Boga. So the main sin is that we're envious of Him. Głównym grzechem jest to, że jesteśmy o Niego zazdrośni. So nobody likes to be associating with people who are envious of them. Nikt nie lubi obcować z ludźmi, którzy są o nich zazdrośni. Therefore, God is a person, and He doesn't like either that we to tolerate people who are envious of Him. I podobnie Bóg jest osobą i nie chce tolerować ludzi, którzy są o Niego zazdrośni. Therefore, the material world is there for those who are envious, and they are subjected to the laws of old age, disease and death. I dlatego istnieje materialny świat właśnie dla takich osób. I tutaj, w tym świecie, wszyscy podlegli są materialnym prawom, takim jak narodziny, starość, choroby i śmierć. But in the spiritual world, everyone is eternal, full of knowledge and bliss. A w świecie duchowym wszyscy są wieczni, pełni wiedzy i pełni szczęścia. So Krishna doesn't like to see us in this suffering condition. Kryszna nie chce, żebyśmy byli w tych warunkach cierpienia. Therefore he comes and speaks Bhagavad Gita. I dlatego przychodzi, wypowiada Bhagavad Gita. Or he sends his representative or his son. Albo też wysyła swoich reprezentantów czy swojego syna. And they all have the same mission or the same purpose is to
turn our face to God. I wszyscy mają tę samą misję, żeby skierować nas w stronę Boga. But unfortunately, we are so much attracted to the glare of the material energy that we don't hear this message. Ale na nieszczęście my jesteśmy tak przyciągani do powabów materialnej energii, że nie słuchamy ich przekazu. So here Krishna speaks a little bit on this point. I tutaj Kryszna trochę mówi na ten temat. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavitaha mudhavyam navijananti lokamamajam avyayam. Translation. I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Tłumaczenie. Nigdy nie objawiam się głupcom i nieinteligentnym. Dla nich przykryty jestem moją wewnętrzną mocą i dlatego nie wiedzą, iż jestem nienarodzony i nieomylny. So even when Krishna comes, the people can't recognize him, most people. Dlatego nawet kiedy Kryszna przychodzi, większość ludzi nie jest w stanie go rozpoznać. Just like Duryodhana, he thought Krishna is a prince like me. He offered him some formal respect, but he never accepted him as the supreme person. Tak jak Duryodhana, on myślał, że tak, Kryszna jest księciem, takim jak ja, ale nigdy i ofiarował mu pewien taki oficjalny szacunek, ale nigdy nie przyjął go jako Boga, najwyższej osoby. But from the other side, Arjuna, when he heard Bhagavad Gita, then he accepted fully that Krishna was the supreme person. Ale z drugiej strony Arjuna, kiedy wysłuchał Bhagavad Gita, wtedy w pełni przyjął to, że Kryszna jest Bogiem najwyższą osobą. And then he agreed to do the order of the Lord. I wtedy zgodził się wypełniać polecenie Pana. So the Lord has an order for all of us, but he doesn't force us. Więc Pan ma polecenie dla nas wszystkich, ale nas nie zmusza. But if we become a little humble under the guidance of the spiritual master, we will become humble. Then we can hear the message of the Lord. Ale jeśli staniemy się trochę pokorni, możemy stać się pokorni pod przewodnictwem mistrza duchowego, wtedy będziemy słuchać przekazu Pana. So we met such a person, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who was in that line of humble servants of God. I spotkaliśmy taką osobę, A.C. Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada, który był właśnie w takiej linii pokornych sług Pana. How were they humble? Because Srila Prabhupada was humble because he was accepting his spiritual master as an authority. W jaki sposób on był pokorny? Dlatego, że Śrila Prabhupada przyjmował swojego mistrza duchowego jako swój autorytet. And was happy to be his servant. I był szczęśliwy, będąc jego sługą. So this same principle is open to us. We can also take shelter of Srila Prabhupada and be happy to be his servant. I ta sama zasada jest dostępna dla nas wszystkich. Wszyscy możemy przyjąć schronienie Śrila Prabhupada i być szczęśliwymi jako jego słudzy. Srila Prabhupada is still with us in his books. Dlatego, że Śrila Prabhupada jest ciągle z nami w jego książkach. So we have so many books that Srila Prabhupada has written. His purpose, of course, he hasn't written. Krishna spoke, and he's giving explanation. I mamy tyle książek, które Śrila Prabhupada napisał. Tak naprawdę to nie on napisał, ale one są wypowiedziane przez Krysznę. On je spisywał. So here he is giving an explanation to what Krishna said. I tutaj Śrila Prabhupada tłumaczy, co Kryszna mówi. Purport, it may be argued that since Krishna was present on the earth and was visible to everyone, then why isn't he manifest to everyone now? Można argumentować, że skoro Kryszna był obecny na tej ziemi i był widziany dla każdego, to dlaczego nie objawia się każdemu teraz? But actually he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the supreme personality of Godhead. W rzeczywistości nie ukazywał się on każdemu. Kiedy Kryszna był obecny na tej planecie, było zaledwie paru takich, którzy wiedzieli, iż jest on Bogiem najwyższą osobą. In the assembly of the Kurus, when Sisupal spoke against Krishna being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the supreme personality of Godhead. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was supreme, but not everyone. Kiedy na zgromadzeniu Kaurawów Sisupala nie chciał się zgodzić, aby Krysznę wybrano prezydentem zgromadzenia, Bhishma opowiedział się po stronie Kryszny, oświadczając, iż jest on Bogiem najwyższą osobą. He was not revealed to the non-devotees and the common man. Jedynie Pandawowie, poza paru innymi, wiedzieli, iż jest on najwyższym
Nie każdy był tego świadom. Nie dał się on poznać niewielbicielom i zwykłym ludziom. So the question may be raised, well, God is all powerful. Why doesn't He, you can say, reveal Himself to everyone? He can do that. Więc można by zadać pytanie, że przecież Bóg jest wszechpotężny, dlaczego On więc nie objawia się wszystkim? Przecież mógłby to zrobić. So the answer is because He's a loving person. Odpowiedź jest taka, dlatego, że jest kochającą osobą. There's no question of forcing. I nie ma kwestii bycia zmuszonym. One has to willingly, from one's own side, desire to love the Lord. Trzeba dobrowolnie, samemu od siebie chcieć kochać Pana. So that's our process. We're learning how to become willing, happy servants of the Lord. I to jest nasz proces. My uczymy się, jak być chętnymi, szczęśliwymi sługami Pana. And to be happy to put God in the center. I być szczęśliwymi, żeby stawiać Boga w centrum. But that generally is not so easy because since time immemorial we've been putting ourselves in the center. Ale generalnie mówiąc, to nie jest takie łatwe, bo od niepamiętnych czasów sami stawiamy siebie w centrum. Therefore, in this material world there's always conflict. I dlatego w tym materialnym świecie jest zawsze konflikt. Individual to individual, nation to nation. Indywidualny, czyli osoby z osobami, narody z narodami. Species to species. Między gatunkami. But in the spiritual world there's no such false ego. Ale w duchowym świecie nie ma takiego fałszywego ego. False ego means we're accepting ourselves as something that we're not. Fałszywe ego znaczy, że przyjmujemy siebie za coś, czym nie jesteśmy. We're accepting ourselves as this body and mind. Przyjmujemy siebie za te ciała i umysły. But real ego is accepting that I'm a servant of God. Ale prawdziwe ego to jest, że przyjmujemy siebie, że jesteśmy sługami Boga. Some philosophers like the Buddhists and the Mayavadis, they want to eliminate the ego. Niektórzy filozofowie, tacy jak buddyści czy Mayavadi, oni chcą w ogóle wyeliminować ego. But we say no, in the spiritual world we have a standing. Ale mówimy, że nie. W duchowym świecie mamy swoją pozycję. This desire to remove all ego is like a spiritual suicide. To pragnienie usunięcia całego ego w ogóle jest jak duchowe samobójstwo. The material world is sometimes compared to like a reflection of the spiritual world. Materialny świat jest czasami porównywany jako odbicie duchowego świata. Or a shadow of the material, of the spiritual world. Albo też cień duchowego świata. So just like in the shadow, on the page here, I see 5 digitals because in the original there's 5. I tak samo jak na cieniu ręki zobaczymy 5 palcy, dlatego że pierwotna ręka ma 5 palcy. So similarly, in the material world there's variety and exchange and qualities. So the spiritual world must have them also. Więc podobnie w duchowym świecie istnieje różnorodność, wymiany, indywidualność i dlatego to istnieje w materialnym. But there's no inebriety or no, you can say, false ego. Ale w duchowym świecie nie ma przeciwności, nie ma fałszywego ego. Therefore, in the Bhagavad Gita, Kryszna says that but for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. He was manifest only to devotees as the reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potency. Dlatego w Bhagavad Gicie Kryszna mówi, że za wyjątkiem jego czystych wielbicieli, wszyscy ludzie uważają go za podobnego samym sobie. Tylko swoim wielbicielom objawił się on jako źródło wszelkich przyjemności. So internal potency means that we call it yoga maya, or the illusion that's also there in the spiritual world. Natomiast dla innych, dla nieinteligentnych wielbicieli pozostał on pod przykryciem swojej wewnętrznej mocy. Więc wewnętrzna moc oznacza generalnie yoga maya. Ona też jest w świecie duchowym. And the external energy is called Mahamaya, or the illusory energy. A zewnętrzna energia jest nazywana Mahamają, czyli iluzoryczną energią. So the external energy makes us think that we're separate from God. Zewnętrzna energia powoduje, że zaczynamy myśleć, że jesteśmy oddzieleni od Boga. And we can act independently. Że możemy działać niezależnie.
But actually, we're still dependent, even we're here separated from God. We're dependent on His energy. Tak naprawdę jesteśmy zawsze zależni od Boga. Nawet tutaj, jak siedzimy w tym pomieszczeniu, jesteśmy zależni od Jego energii. Nicho Nichanam Chaitanam Chaitanam. There are two eternals. One is independent and the other is dependent. Nityo Nityanaś, Chetanaś, Chetananam, że są dwie wieczne, żywe istoty i jedna jest zależna, a druga niezależna. So by constitution, we're dependent. I tak konstytucjonalnie my jesteśmy zależni. What is our position if there's no supply of air? W jakiej sytuacji byśmy byli, gdyby nagle zabrakło powietrza? So we're dependent on so many things. Jesteśmy zależni od tak wielu rzeczy. Not only the air, but the sunshine and so on. Nie tylko od powietrza, od światła słonecznego i tak dalej. So in the spiritual world, we're also dependent. I w duchowym świecie też jesteśmy zależni. But the spiritual energy works in such a way that we think we're independent. Ale duchowa energia działa w taki sposób, że myślimy, że jesteśmy niezależni. But this is done out of love. Ale duchowa energia to robi z powodu miłości. Just like Mother Yasoda, she really thinks that Krishna is her baby. Tak jak matka Jasioda, ona naprawdę myśli, że Kryszna jest jej dzieckiem. So she can experience that love the mother feels for the child. I dzięki temu może doświadczać tej miłości, jaką matka czuje do dziecka. And she feels that if I don't feed Krishna, he'll starve. Ona czuje, że jeśli nie nakarmi Kryszny, to będzie głodować. So that increases her maternal devotion. I to zwiększa jej takie matczyne oddanie. Similarly, the cowherd boys are playing with Krishna. They think he's just one of them. I podobnie pastuszkowie, którzy bawią się z Kryszną, oni myślą, że Kryszna jest jednym z nich. And sometimes the gopis chastise Krishna. I czasami gopi tak korygują Kryszna. But that kind of chastisement is very pleasing to the Lord. Ale tego rodzaju korekty są dla Pana bardzo miłe. Because it's done in love. Bo są robione z miłości. So everything is complete if we understand. Here's the material world, here's the spiritual world. Więc wszystko jest kompletne, kiedy zrozumiemy, że tu jest świat materialny i tam jest świat duchowy. In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam on 8:19 it is stated that the Lord is covered by the curtain of Yogamaya and thus ordinary people cannot understand Him. This Yogamaya curtain is also confirmed in the Isha Upanishad mantra 15 in which the devotee prays Hiranya Mayena Pratirena Sattvasya Pihitam Mukham Tattvam Pusam Aparvinu Sarva Dharmaya Dristaye. Oh my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore, I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yogamaya. The Brahmajyoti is the covering of the material internal potency. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes me seeing you in your Satchitananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. Z modlitw Kunti w Śrimad Bhagavatam 1.8.19 dowiadujemy się, że Pan pozostaje pod zasłoną Yoga Mai i wskutek tego zwykli ludzie nie mogą Go poznać. O tej zasłonie Yoga Mai mówi również Isha Upanishad, mantra 15, gdzie wielbiciel modli się Hiranmaje na Patrena Satyasa Pihitam Mukham Tattvam Pushana Pavrina Satya Dharmaya Drishtaye. O mój Panie, Ty utrzymujesz i chronisz cały wszechświat, a służba oddania dla Ciebie jest najwyższą zasadą religijną. Dlatego proszę Cię, abyś również chronił mnie. Twoja transcendentalna forma przykryta jest przez Yoga Maję, zaś Brahmajyoti jest zasłoną Twojej wewnętrznej mocy. Bądź tak dobry i usuń tę promienną światłość, która przeszkadza mi w oglądaniu Twojej Satchit Ananda Vigraha, pełnej szczęścia i wiedzy postaci. So this is our goal. To jest nasz cel. We want to see God face to face. Chcemy widzieć Boga twarzą w twarz. But in order to do that, we have to be pure. Ale żeby to zrobić, musimy być czyści. So this sadhana bhakti process, or bhakti yoga, is a process to purify ourselves. Więc ten proces sadhana bhakti, czy bhakti yogi jest procesem naszego oczyszczenia. Pavitram. Pavitram means the supreme pure. Krishna is the supreme pure. So in order for us to see Him, we have to also have pure vision. Pavitram oznacza najczystszy. Kryszna jest najczystszy i żebyśmy mogli Go zobaczyć, my też musimy być czyści. Now we're using our vision to
to gaze sensuously at the objects of the senses. Obecnie używamy naszych zmysłów, żeby tak zmysłowo postrzegać przedmioty zmysłów. To be so-called enjoyers of this world. Żeby być tak zwanymi odbiorcami radości w tym świecie. And therefore we become attached and remain here. I dlatego pozostajemy przywiązani i pozostajemy tutaj. So the Bhakti Yoga process will teach us how to give up material attachment by becoming spiritually attached. Więc proces Bhakti Yogi pomoże nam, jak stać się duchowo przywiązanymi. So immediately that spiritual attachment may not come. Therefore the acharyas give us some rules and regulations, some do's and don'ts. I porzucić te materialne przywiązanie. Te duchowe przywiązanie nie pojawi się od razu, dlatego acharyowie dają nam pewne zasady i nakazy, rzeczy, które robić należy i których należy unikać. That we have to begin to purify ourselves. Które w ten sposób musimy rozpocząć, żeby zacząć się oczyszczać. So we say no illicit sex. Więc mówimy żadnego zakazanego seksu. No intoxication. Żadnego odurzania się. No gambling. Żadnego hazardu. No meat eating. Jedzenia mięsa. Because these things will destroy our finer qualities. Te rzeczy będą niszczyć nasze wyższe cechy. So if we can give up these bad habits and at the same time take up the good habits of Bhakti Yoga. Więc jeśli będziemy w stanie porzucić te złe nawyki, jednocześnie podejmując te dobre nawyki Bhakti Yogi. Good habits are there. Krishna says, I am a sex life, which is not contrary to religious principle. Te dobre nawyki istnieją. Tak jak Kryszna mówi, że ja jestem życiem seksualnym, które nie jest sprzeczne z zasadami religijnymi. So we can practice sex life for begetting good children without breaking any principle. Więc możemy praktykować życie seksualne dla poczęcia dobrych dzieci, nie łamiąc zasad regulujących. Similarly, we don't say give up eating, but just give up eating meat, fish and eggs. I podobnie nie mówimy, żeby porzucić jedzenie, tylko żeby porzucić jedzenie ryb, mięsa, jajek. Why we give up? Because Krishna says, Patram pushpam param toyo, yome bhakta priyachati. If you offer me in love a leaf of flower, I'll accept it. But he doesn't ask for meat. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że Kryszna mówi, Patram pushpam param toyam, że ofiaruj mi liść, kwiat, owoc, trochę wody. On nie prosi o mięso i tym podobne. So in this way, everything can be done in the service of the Lord under the proper guidance of Guru, Sadhu and Shastra. Więc w ten sposób wszystko można robić dla przyjemności Pana pod właściwym przewodnictwem Guru, Sadhu i Siastr. Then by practicing, it gradually becomes spontaneous. I dalej przez praktykowanie tego to staje się stopniowo spontaniczne. So our first practice is to chant this Maha Mantra. Więc nasza pierwsza praktyka polega na tym, na intonowaniu tej Maha Mantry. We have our beads, we also chant on the beads. Tak jak śpiewamy, też mamy korale, też intonujemy na koralach. We chant the same mantra. Intonujemy tę samą mantrę. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why this chanting? Because Krishna likes it. A dlaczego jest to intonowanie? Dlatego, że to się podoba Krysznie. We were saying in the beginning how Krishna has some likes and dislikes. Tak jak mówiliśmy na początku, Kryszna ma swoje lubię i nie lubię. So he's a person, if we sincerely glorify him, he's pleased. On jest osobą, jeśli będziemy go szczerze gloryfikować, będzie zadowolony. This is not false glorification. He has all these the best qualities. I to nie jest fałszywa gloryfikacja, jest prawdziwa. On posiada wszystkie te doskonałe cechy. So we see practically in this world, we have so many people that we glorify. A poza tym widzimy w praktyce, w tym świecie jest tyle ludzi, których gloryfikujemy, Because they have good qualities. bo mają dobre cechy. Or good abilities. Czy umiejętności. And so we look up to them and glorify them. Dlatego podziwiamy ich i ich wychwalamy. Politicians or sports people or some extraordinary actors or actresses. Polityków, czy gwiazdy sportu, czy nadzwyczajnych aktorów. So it's natural
To jest naturalne. Krishna has all these good qualities, so it's natural for us to glorify Him. A Kryszna posiada wszystkie te dobre cechy, więc to jest naturalne dla nas, żeby Go wychwalać. And by doing so, then we become closer to Him. I robiąc to, staniemy się Mu bliżsi. I mentioned how ordinary people are, the materialists have some envy of God. Mówiłem o tym, jak zwykli ludzie, czy materialiści mają pewną zazdrość o Boga. But so by glorifying Him, then we can give up that envy. Ale przez gloryfikowanie Go możemy porzucić tę zazdrość. We can't glorify somebody and at the same moment be envious of them. Nie możemy kogoś wychwalać i jednocześnie być o Niego zazdrośni. Therefore, this is also mentioned by Lord Jesus, hallowed be Thy name. I dlatego też Pan Jezus o tym mówi, że święć się imię Twoje. And Muhammad also was, you can say, encouraging us to take the name of the Lord. Allah, Allah Akbar. Mohamed też nas zachęcał, żebyśmy tak, można powiedzieć, podjęli imię Pana, imię Allaha. The Supreme Personality of Godhead in His transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of the Brahma Jyoti, and less intelligent impersonalists cannot see the Supreme on this account. Bóg, najwyższa osoba w Jego transcendentalnej, pełnej szczęścia i wiedzy formie, przykryty jest wewnętrzną mocą Brahma Jyoti i z tego powodu mniej inteligentni impersonaliści nie mogą dostrzec najwyższego. So there's another paragraph, but before we go further, any questions? Jeszcze jest jeden paragraf, ale zanim przeczytamy dalej, może ktoś ma jakieś pytania. He was reminding about Jesus and Muhammad, and there's religions in the world that are called Abrahamic, because they come from Abraham, and so far Abraham, Joseph, and so far, are they devotees? Should we follow them? And if so, there are 10 principles in those religions, and second principle is that don't make any image of me, don't glorify in any image. Don't make yourself a deity. Don't make yourself what? A deity. A boost. Don't make up a deity for yourself. Yes. Yeah, so that's a good injunction. Yeah, don't make up a deity by yourself. But you see, we get description from those who have seen God. Więc pytanie jest takie, czy te osoby, o których Maharaj wspominał, tak jak mówił o Jezusie, czy powinniśmy też przyjmować Mohameda, a Jezusa za wielbicieli Pana i w związku z tym ich przykazania, tak jak jest 10 przykazań, żeby nie wymyślać postaci Boga i Maharaj powie, że tak, to bardzo dobre, żeby tak nie wymyślać postaci Boga, ale tak jak my nie wymyślamy, my przyjmujemy te opisy do osób, które widziały Boga. So if someone imagines a form of the Lord, then that's an offense. Jeśli ktoś wyobraża sobie postać Pana, to jest obrazą. But if the Lord reveals Himself, that I look like this, like we have a picture of Kryshna playing the flute, standing in a threefold bending form. So this has been seen by those who are pure. Ale jeśli Pan objawia, tak jak my mamy obraz Kryszny, który stoi nad brzegiem Jamuny w postaci zgiętej w 3 miejscach, to jest obraz pochodzący od osób, które widziały Pana. So those who have seen God, if they give us a picture of Him, then we worship that. It's not idol worship. Więc jeśli osoby, które widziały Boga, przekażą nam obraz, wygląd Pana, to wielbienie tego nie jest bałwochwalstwem. And then you made another point. What was the first point? The first question was about accepting like Jesus, Muhammad. Yeah. Are they devotees? Oh yeah, they're devotees. Tak, Jezus, Muhammad, oni są wielbicielami. We have great respect for them. Mamy wielki szacunek dla nich. But generally they didn't have a clear picture of who is God. Ale mówiąc ogólnie, nie mieli takiego szczegółowego pojęcia o tym, kim jest Bóg. My experience when I speak to our Muslim friends, and we start to talk about the features of God, they become upset. Moje doświadczenie jest takie, że jak zaczynam rozmawiać z naszymi muzułmańskimi przyjaciółmi, to jak zaczynamy omawiać cechy czy atrybuty Boga, oni stają się źli. And the Christians also, they don't have a clear idea who is the Father. Chrześcijanie również nie mają jasnego pojęcia o tym, kim jest Bóg Ojciec. What he looks like, what he's doing. Jak wygląda, co robi.
But in the Vedic literature, there's vast descriptions of God and His associates and their exchanging in love. Ale w literaturze wedyjskiej mamy takie obszerne opisy tego, kim jest Bóg, jak wyglądały Jego towarzysze, co robią. So we invite you to do a comparative study. Więc zachęcam Cię, zrób takie studia porównawcze. This Bhagavad Gita is just the basic philosophy. Ta Bhagavad Gita jest taką podstawową filozofią. But we have books with volumes of descriptions from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. A mamy księgi z obszernymi opisami, Śrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But even if you just take this one book, Bhagavad Gita, and study it carefully and compare it to the Quran or the Bible, we think you'll see that the same principle is there, but this is a more elaborate, scientific, consistent description. Ale nawet jeśli weźmiesz chociaż tylko tę Bhagavad Gitę, to z informacji w niej zawartych, porównując do innych pism, zobaczysz, że to jest znacznie bardziej obszerne, spójne, wszystko objaśniające. So just like sometimes we compare to a large unabridged dictionary compared to a small pocket dictionary. Śla Prabhupada czasami używał porównania takiej obszernego słownika jak encyklopedia i słownika skróconego. The same idea is there, but one is more elaborate. Więc zawierają tę samą ideę, tylko ten pierwszy jest bardziej obszerny. So we accept that the Bible and the Quran, they're also saying God is great, we should worship Him. Więc my akceptujemy to, że Biblia, Koran też mówią, że Bóg jest wielki i powinniśmy Go wielbić. But we're saying that for our faith to increase, we have to have some idea. Just like we're talking about love of God. How can you love someone you don't know anything about them? Ale mówimy też, że żeby nasza miłość się zwiększała, to musimy mieć jakieś pojęcie o Bogu. Jak można mówić o miłości, jeśli nie wiesz, kogo kochasz? So we're getting a lot of descriptions. What is God? What His activities are? And therefore it's easier for us to love Him. Więc mamy bardzo dużo opisów tego, kim jest Bóg, co robi i dlatego nam jest łatwiej Go kochać. Because love is the best thing we have. Dlatego, że miłość jest tą najlepszą rzeczą, jaką mamy. So if we give love to some abstract thing or we don't know, then it can easily go to fanaticism. Jeśli będziemy oddawać naszą miłość jakiejś rzeczy dla nas abstrakcyjnej, to łatwo możemy wejść w fanatyzm. We see practically in the name of religion there's so much criminal activities. Widzimy w praktyce, że w imię religii jest tak dużo tak naprawdę działalności przestępczej. So on the other side there's also sentiment. A z drugiej strony też jest sentyment. So we say religion can either be fanaticism or sentiment unless it's based in real philosophy and knowledge. Więc mówimy, że religia może być albo przemienić się w fanatyzm, albo w sentyment, dopóki nie będzie oparta o prawdziwą wiedzę i filozofię. I see you're an intelligent boy. Please study our books. Więc widzę, że jesteś inteligentnym chłopakiem. Proszę, przestudiuj nasze książki. Let me just finish this one paragraph and then we'll speak some more. We'll take more questions. Pozwólcie, że dokończymy ten paragraf ostatni i będziemy przyjmować Also in więcej Srimad pytań. Bhagavatam 10:14-7 there is a prayer by Brahma. O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mysteries, who can calculate your potencies and pastimes in this world? You are always expanding your eternal potencies. Therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potency, although you are present before them. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is not only unborn, but also avyaya, inexhaustible. His eternal form is bliss and knowledge, and his energies are all inexhaustible. Również w Śrimad Bhagavatam 10:14-7 znajduje się modlitwa Brahmy. O Bogu, najwyższa osobo, o najwyższa duszo, o Panie wszelkich tajemnic, któż może ocenić Twoją moc i rozrywki w tym świecie? Zawsze rozszerzasz swoją wewnętrzną moc i dlatego też nikt nie może Ciebie poznać. Naukowcy mogą zbadać budowę atomową tego materialnego świata, a nawet planet. Jednak nie są w stanie ocenić Twoich energii i mocy, mimo iż Ty jawisz się przed nimi. So here in the... Let me finish.
Bóg, najwyższa osoba, Pan Kryszna, jest nie tylko nienarodzony, ale jest też avyaya, niewyczerpany. Jego wieczna forma jest szczęściem i wiedzą, a jego niezliczone energie są niewyczerpane. So here's one verse from Bhagavad Gita. There's what, 800 verses? 700. 700 verses, and each one can give us more and more insight. Więc to jest tylko jeden werset z Bhagavad Gita. Jest ich łącznie 700 i każdy z nich może dawać nam więcej i więcej w te rzeczy wglądu. And here the reference is made to Srimad Bhagavatam, which is, we have, what, 17 volumes of big books like this. I tutaj są odniesienia do Śrimad Bhagavatam. To jest kolejne dzieło zawierające się włącznie chyba w 16 grubych tomach. So we're interested in philosophy, we have volumes of literature. Jeśli jesteście zainteresowani filozofią, mamy całe tomy książek. But most people are not so interested in philosophy. Ale większość ludzi nie jest aż tak zainteresowana filozofią. Therefore, we have the deity worship, we have the chanting, we have prasadam. I dlatego mamy też wielbienie bóstw, mamy też prasadam. We say you'll experience some happiness in these things. Mówimy, że doświadczycie szczęścia w tych rzeczach. Okay, anyone else? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Thank you for the lecture, Maharaj. Did I understand it right that the thing which didn't let us to see Krishna, to love him, is our unpureness? Czy dobrze rozumiem, że to, co nie pozwala nam widzieć Krysznę i kochać Go, czy wielbić, to są nasze własne nieczystości? And during our purifying process of sadhana bhakti, which you mentioned, this love will awake from us, or how it will happen? I że w trakcie tego procesu sadhana bhakti ta miłość w nas się rozbudzi, czy jak to się stanie? Yeah, the dirty things in our heart will be cleansed. Tak, te nieczyste rzeczy z naszego serca zostaną oczyszczone. So lust and greed and anger, they're gateways to hell. Pożądanie, złość, chciwość to są bramy do piekła. So, but if we use anger in the service of the Lord, then we get purified. If we use greed to be, you can say, very enthusiastic to preach the message of the Lord, if we use, anger and lust, if we change that lust into love, then we can become purified. Ale jeśli będziemy używać nawet tych cech, tak jak złość, być złym na to, co przeszkadza czy niszczy służbę dla Pana, chciwości używać, żeby być bardzo entuzjastycznym, żeby szerzyć przekaz Najwyższego Pana i pożądanie, żeby zamienić je w miłość, wszystko dla Pana, wtedy mogą być te rzeczy oczyszczone. So we're not just trying to suppress the bad qualities, because if you push down here, they'll come up over here. Więc my nie staramy się tylko tak, jak się mówi, spychać czy tłumić tych złych cech, bo jeśli coś zepchniesz z tej strony, to wyskoczy z drugiej. But if we get a higher thing, then we can give them up very easily. Ale jeśli znajdziemy wyższą rzecz, wtedy łatwo będziemy mogli je porzucić. But it's true. We have to become pure in order to see God. Ale to prawda, musimy stać się czyści, żeby zobaczyć Boga. That's why all the religions, they have some do's and don'ts. I dlatego we wszystkich religiach znajdziemy nakazy i zakazy. The 10 Commandments and so on. Tak jak 10 przykazań. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Everybody's so quiet. Wszyscy są tak cicho. He's got another One question. more Yeah, question please. about Islam. I was chatting with some Muslim, and we were talking. So he said that Christian worshipping images, and also he said that the question is how can I convince him? How can I explain him that Krishna is the form of God? Because he will say, no, there's our images, just images. And when Muhammad came, should we think that God sent Muhammad? And if God sent Muhammad, why Muhammad came with war on Hindus? Więc pytanie,
Rozmawiałem z muzułmańskim znajomym, który uważał, że chrześcijanie po prostu wielbią wyobrażenia czy tylko przedstawienia. I jak go przekonać w związku z tym, że Kryszna jest autentyczną postacią Boga i czy w związku też powinniśmy uważać, że Mohamed był przysłany przez Krysznę i jeśli tak, to dlaczego wydał wojnę Hindusom? So we read in the Quran that Allah has also qualities. Możemy w Koranie poczytać, że Allah też posiada cechy. He's the most compassionate one. Jest najbardziej współczujący. So if compassion is a quality of, you can say, of a person. A współczucie jest cechą osoby. So what kind of person is Allah? Jaką osobą jest Allah? Or is he a person? Czy on jest osobą? If he's a person, then he must have likes and dislikes. He must have activities. Jeśli jest osobą, to musi mieć swoje lubię i nie lubię. Musi mieć jakieś czynności. Just like Lord Jesus said, I have more to tell you, but you don't have the ears to hear. Tak jak Pan Jezus powiedział, że mam wam więcej do powiedzenia, ale nie macie uszu, aby mnie usłyszeć. Because look at the people he was preaching to. Możemy spojrzeć na ludzi, których on nauczał. What did they do to him? He was talking about the kingdom of God, and they put nails in his hands on a cross. A co oni mu zrobili? On nauczał o Królestwie Boga, a oni przybili mu ręce gwoźdźmi, przybili do krzyża. And Muhammad also, his beginning at the basic point, like one of the first injunctions, don't have sex with your mother. I Mohamed też zaczynał od takich bardzo podstawowych rzeczy, jeden z jego pierwszych nakazów, nauk, żeby nie uprawiać seksu z własną matką. What kind of people was he preaching to? Do jakich ludzi więc on nauczał? That was their habit. To były ich zwyczaje? They're like animals, To, less than animals. to praktycznie gorzej niż zwierzęta. So therefore, at least ask him to be open enough to read our Bhagavad Gita and see. Więc możesz go poprosić, żeby był na tyle otwarty, żeby poczytał Bhagavad Gita i zobaczył. Okay, we'll stop here. Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Trivikrama Swami ki. Next we have stand up. We can stand up kirtan or we can change japa. We'll have a little kirtan. Everybody stand up. Hare Krishna. Teraz będziemy mieli trochę kirtanu. Zapraszamy.